Ja jestem owszem Żydem, jestem i Polakiem i te dwie tożsamości się we mnie przeplatają. Nigdy się jakoś nie kłóciły. Nigdy też nie musiałem dowiadywać się, zwłaszcza z opóźnieniem, że jestem Żydem i coś z tym robić, więc cały ten kontekst przeżywania tożsamości, budowania tożsamości mnie ominął, co nie znaczy, że wychowano mnie w jakichkolwiek tradycjach żydowskich. Bynajmniej tak nie było. Od małego wiem, że jestem Żydem. Od wieku przynajmniej szkoły podstawowej wiem, że ma to ogromne znaczenie dla całego życiorysu i że mój dom jest dziwny i inny i moi rodzice są inni, dlatego że są Żydami i przeżyli wojnę. To wszystko wiedziałem, ale nie znaczy to bynajmniej, że w naszym domu się specjalnie o sprawach żydowskich mówiło, czy też jakiekolwiek tradycje żydowskie, jak to się mówi, kultywowało. I chyba to trzeba wyjaśnić, że można być Żydem nie mówiąc o tym zbyt wiele, ale też nic specjalnie z tym nie robiąc, a jednocześnie będąc świadomym, że to jest bardzo ważne i determinujące w życiu. Ja jestem filozofem, profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wychowałem się we Wrocławiu, w zupełnie świeckiej, wręcz ateistycznej rodzinie, inteligenckiej. Mój ojciec był swego czasu znanym naprawdę międzynarodowym profesorem matematyki, jednym z pionierów matematyki wrocławskiej, który przybył tam wraz z profesorami lwowskimi na czele z Hugonem Steinhausem. A w czasach korowskich, w drugiej połowie lat 70., był jednym z kluczowych opozycjonistów tych kręgów profesorskich. Przynajmniej w skali Dolnego Śląska był też w stanie wojennym internowany, a więc jest osobą szanowaną i zasłużoną. Był też ogromnie staroświeckim takim panem, urodzonym w 1914 roku, wychowanym w Warszawie, w takiej rodzinie, która od wielu pokoleń osiadła w Warszawie. Pochodził ze strony matki z bardzo zacnej rodziny Kramsztyków. Może najbardziej znany Kramsztyk to Roman, malarz, który między innymi zostawił obrazki z getta, gdzie zresztą zginął. To był wuj mojego ojca. Ta rodzina Kramsztyków, bardzo zacna, była też rodziną biznesową. Ojciec należał do takiego klanu, można powiedzieć, właściwie bogaczy. Sam może nie był aż bogaczem, ale był przed wojną takim bardzo zamożnym paniczem warszawskim. Jego ojciec, Kazimierz Hartman, był adwokatem wychrzczonym chyba jak w pierwszym pokoleniu. Wyprowadził się z dzielnicy północnej żydowskiej i zrobił dobrą adwokacką karierę, był zamożnym adwokatem, mógł się ożenić z panną z Kramsztyków, Janiną, wychowaną też tutaj w centrum Warszawy, na Bodłena. Mój ojciec się urodził, wychował na Czackiego, tam gdzie dzisiaj jest Ministerstwo Finansów, więc to jest zupełnie warszawska rodzina od XVIII wieku, a i protoplastą był Izaak Kramsztyk, który razem z Majzelsem był jakby takim pionierem tej zgody polsko-żydowskiej i chyba był pierwszym, który prawił kazania, jako że był absolwentem szkoły rabinów, kaznodzieją, de facto rabinem, prawił kazania po polsku, narażając się w ten sposób bardziej ortodoksyjnym Żydom. Był też więźniem twierdzy, czyli tutaj warszawskiej Cytadeli i na Białorusi i dalej jeszcze na wschodzie. Dwukrotnie był więziony przez Rosjan z powodu swojego zaangażowania w powstanie styczniowe. Więc taki był rodowód mój ze strony ojca, a moja matka miała ojca Polaka austriackiego pochodzenia, Bronisława Lorenza, który ożenił się z wywodzącą się z hasyckiej rodziny Żydówką, Anną Fußsteig. I ta dziewczyna opuściła swój hasycki dom, a więc została wyklęta z tej rodziny.
przeszła na katolicyzm, wyszła za mojego dziadka. No niedługo się tym szczęściem rodzinnym Nadia cieszyli. Moja matka się urodziła pół roku przed wybuchem II wojny światowej, a już w 1943 roku moja babka została w wyniku denuncjacji no, zamordowana albo w Tarnopolu, albo w pobliskim Złoczowie. Mój ojciec też cudem przeżył wojnę. Był częściowo w Lwowie, częściowo w Warszawie. Za rosyjskiej pierwszej okupacji był studentem fizyki w Lwowie. Potem przyjechał do Warszawy. Był aresztowany, siedział na Pawiaku, zadenuncjowany przez sąsiadkę, ale też inni Polacy, niestety nieznani z nazwiska, pomogli mu się uratować. Był jedyną osobą, być może jedyną, która wyszła żywo z tak zwanej celi śmierci. Mówił świetnie po niemiecku, to pewnie mu pomogło w przekonywaniu gestapowców, że nie jest Żydem, ale przede wszystkim przyszli koledzy, jeden kolega, zapewniając, że on nie jest Żydem, lecz dobrym protestantem. Rzeczywiście mój ojciec był ochrzczony w kościele protestanckim, podobnie jak jego rodzice. Więc taki to jest mój rodowód w wielkim skrócie. No więc cóż, no mam taki background, taki można powiedzieć burżuazyjny. Są jeszcze takie przedwojenne zdjęcia, jak ojciec w meloniku z laseczką sobie chodzi po krakowskim przedmieściu. No tak sobie czas spędzał, ale tak naprawdę poważnie studiował. Już był publikującym matematykiem przed wojną. Getto ławkowe go nie dotknęło, bo skończył studia w 1937, więc miał szczęście. No potem po wojnie zrobił poważną karierę matematyczną we Wrocławiu. Tam się też urodziłem w marcu 1967 roku. I już rok później mieliśmy jechać 2 lata później, do Calgary, do Kanady, gdzie ojciec miał propozycję profesury. No oczywiście to w ramach tych żydowskich emigracji 1968 roku, ale ojciec ostatecznie tego dokumentu podróży w jedną stronę nie wziął. No i tak to zostaliśmy w Polsce. Ojca wyrzucono z uniwersytetu, a umieszczono w Polskiej Akademii Nauk, gdzie aż do pierwszej Solidarności musiał pracować, pracował, ale nie mając kontaktu ze studentami, bo o to chodziło. No a potem pod koniec życia jeszcze wrócił na uniwersytet. Zmarł w niezbyt późnym wieku, 78 lat, w 92 roku, 11 listopada. No i teraz jak się w tym wszystkim, tak powiem, odnajdowałem w tym żydowskim aspekcie. Otóż tak formalnie dowiedziałem się, że jestem Żydem w roku 74 jako 7-latek, bo chodziłem przez kilka tygodni na katechezy i tam zadawałem jakieś pytania takie kłopotliwe, na przykład dlaczego w szkole uczą jednego, a na katechezie czegoś innego. I pani katechetka tak spojrzała raz na mnie podejrzliwie z podełba i powiedziała: ej Jasiu, ty to chyba Żydek jesteś. No i ja to potem opowiedziałem ojcu i ojciec mi wtedy powiedział: no rzeczywiście tak, już nie pamiętam co więcej powiedział, ale na tym się chodzenie na katechezy skończyło i mój kontakt z religią. No, potem jeszcze studiowałem na KUL-u, to też jest ważne, bo no, KUL mnie przyjął, dobrze wiedząc, kim jestem, no, ale to był, jeszcze wrócę do tego, to był inny KUL niż potem, niż teraz. No więc wiedziałem i teraz jak to funkcjonowało u nas. Przede wszystkim rodzina była całkowicie zasymilowana. Obecność problematyki żydowskiej prawie wyłącznie związana była z potępieniem antysemityzmu, czyli z wrażliwością na antysemityzm. I ja też tak to rozumiem, że ktoś, kto jest Żydem, czy ma to żydowskie pochodzenie, no, na pewno będzie musiał z tym żyć, bo antysemici są wszędzie, będzie mu to przypominane, wypominane, więc jakby tu nie ma od czego uciekać, nigdzie się nie ucieknie od tego.
No ale oczywiście wszyscy ludzie są równi, nie ma znaczenia takiego, kto jakie ma etniczne pochodzenie, narodowość. Natomiast jeśli mamy jakieś zobowiązania, no to chyba do tego tylko, żeby być bardziej wrażliwymi na antysemityzm. I rzeczywiście mój ojciec zawsze był na tym punkcie wrażliwy, nie ze względu na samego siebie, tylko no, z powodów takich ogólnoideowych i ja to też tak pojmowałem. Nieco później, już może jako taki nastolatek, uświadomiłem sobie, że nasz dom źle funkcjonuje, że ja jestem takim dzieckiem no, trochę zaniedbywanym, no, żyjącym sobie tak samopas, że czegoś w tym domu brakuje, że o różnych rzeczach się nie mówi, że jest jakiś problem z wyrażaniem uczuć, komunikowaniem się, że brakuje tu i takiej rodzinnej wspólnoty, że coś jest nie tak i z ojcem, i z matką, i zacząłem rozumieć, że to ma związek z przeżyciami wojennymi. Moja matka się wychowała jako sierota, była no, ukrywana de facto w Lwowie, chociaż nigdy nie miała tej świadomości, że będąc dzieckiem i mieszkając u polskiej rodziny jest de facto ukrywana. Sprawy żydowskie były wypierane i różne, w ogóle jakby już inne też sprawy drażliwe i trudne nie były przedmiotem otwartej rozmowy, co najwyżej jakichś takich, nie wiem, przepracowań literackich, bo ojciec był erudytą, znał bardzo wiele wierszy na pamięć w różnych językach. No, jego komunikowanie się na poziomie emocjonalnym było ubrane zawsze w jakieś cytaty, więc było tak trochę to taka, jak to powiedzieć, literacka autokracja. Nie był jakimś kabotynem, broń Boże, no tylko po prostu inaczej nie umiał. Wszystko było u niego takie inteligencko-literackie. To był bardzo taki właśnie inteligencki dom. Moja matka może trochę mniej, ona się wychowała w małych miasteczkach, w takiej rodzinie klasy niższej, średniej. Jej ojciec był poborcą podatkowym przed wojną, po wojnie też takim urzędnikiem. Miał maturę, ale nie był jakimś inteligentem. Wychowała ją w dużej mierze babcia. To była taka małomiasteczkowa elita. Jarosław i Łańcut. To jest miejsce, gdzie się moja matka wychowała, a po maturze w wieku 17 lat już osiadła we Wrocławiu i mieszkała zresztą u cioci, która ją podczas wojny chroniła, chowała. Ja byłem nawet do jej śmierci w 1984 roku nie do końca świadomy, że to jest tak, że po prostu te dwie rodziny się połączyły, bo brat mojego dziadka został mężem tej właśnie pani, która Zatwarnickiej, która no, tą moją matkę jako swoje niby dziecko, bodajże tak to było urządzone, podczas wojny w Lwowie wychowywała. Więc to bardzo też jest piękna historia. No, ta rodzina Lorenców jest dosyć duża. No, moja matka no, też jest Lorenz z domu. Ta rodzina jest duża i to jest taka rodzina, która jest przez ten udział w ratowaniu Żydów całkowicie impregnowana na antysemityzm. Ja spotkałem się parę razy z takim zjawiskiem, że jak ktoś ma w rodzinie ratujących, wspierających, to potem cała rodzina, choćby 100 osób to było, to wszyscy są z tego jakoś tam dumni. To tak, dzisiaj tak to jest. No ja mam w rodzinie dalszej taką panią, miałem, no szkoda, że chyba Polin nie ma nagrań z nią, Marię Kozłowską, która w wieku 105 lat umarła w koło roku 2015, coś takiego. I ona mi mówiła, że ona, no tak, znała przed wojną ojca, oni mieli taką kamienicę tutaj na Zielnej, tam mniej więcej koło tego Muzeum Sztuki Nowoczesnej obecnego i tam były takie rodzinne spotkania co czwartek i ona mówiła, no znałam Stasia, no ale był młodszy chyba tam za 4 lata ode mnie, więc ja się już z nim nie bawiłam. To było bardzo zabawne. No więc kiedy ona umarła, nie, jak było jej stulecie, to kościół w Krakowie na Prokocimiu, bo ona była katoliczką prawdziwą, zapełnił się jej taką progeniturą, tam ze 100 osób było Polaków, a ona była tą żydowską matroną katolicką na środku kościoła, na tronie siedziała i ci wszyscy Polacy no, z pewnością byli właśnie takimi nieantysemitami impregnowanymi na to.
Więc no ja mam takie pochodzenie i taki dom. Wiem, że no, zrozumiałem w pewnym momencie, że moje życie jako dziecka, młodzieńca jest trudne, że mam trudne porozumienie z rodzicami, właściwie prawie w ogóle nie mam takiego intymnego, bezpiecznego kontaktu z rodzicami i że to jest po prostu następstwo tego, jak oni żyli w dzieciństwie i co zostało z ich światów. No, ze świata, z którym się wychowała moja matka i jej matka zwłaszcza, no nic nie zostało. Natomiast no, mój ojciec był, tak mówiąc klasowo, no, z takim zubożałym przedstawicielem takiej high life'u burżuazji, takiej polsko-żydowskiej. No i ta pauperyzacja, to zredukowanie do formy takiego no, PRL-owskiego inteligenta było trudne, ale ojciec trzymał fason. Dobrze zarabiał, bo tam na zachodzie coś publikował i tam no, jeździł z matką czasem na zachód, jak mu dawali paszport, bo nie zawsze dawali. No w każdym razie trzymał fason. No, chodził do Empiku czytać Le Monde, bo w latach 70. były takie malutkie kanaliki, czy takie małe wysepki, gdzie można było praktykować takie życie bardziej światowe. Na przykład lewicowe gazety zamawiano do firmy Empik, bo to jest firma jeszcze perelowska. Były takie kawiarnie, 4 może w Polsce, gdzie się chodziło, można było sobie wziąć francuską gazetę i czytać. Mój ojciec to robił bez żadnego snobizmu, tylko po prostu na zasadzie takiej naturalnej kontynuacji swoich przedwojennych nawyków. Zresztą był bardzo lewicowy i uważał, że te maniery, powiedzmy sobie, takie burżuazyjne nie są niczym gorszącym i sprzecznym z lewicowością, no bo po prostu korzystając z różnych dóbr czy usług, no jednocześnie zaświadcza o tym, że on sam jest bezradny bez tych wszystkich ludzi, którzy mu tych usług dostarczają. To mało ludzi to rozumie. To jest bardzo ciekawe, prawda, że człowiek z wyższych sfer no, może nie umieć się ogolić i nie chce umieć się ogolić, bo chce być zależny od kogoś, komu za to zapłaci, że go ogoli. To jest taka mentalność już trudna do zrozumienia. Mój ojciec był XIX-wieczny, był tam wychowywany przez ludzi XIX-wiecznych, w tym przez swoją matkę, uczony na kompletach, a potem w gimnazjum. Wszystko w takiej jeszcze aurze takiego patriotyzmu XIX-wiecznego. To zostawmy, to jest bardzo dziwna formacja. No, to jest, ale ja tym nasiąkłem. Także ja, można powiedzieć, jakąś tam częścią siebie jeszcze tkwię w tym XIX wieku. No więc sprawy żydowskie były traktowane jako zobowiązanie do walki z antysemityzmem i świadomość tego, że antysemityzm jest i będzie, była silna. Jakkolwiek to nic się złego w tych latach mojej młodości jeszcze nie wydarzało. Po 1968 roku się trochę uspokoiło. Tego antysemityzmu dużo nie było. Trochę takiej propagandzie telewizyjnej, jak była wojna, Jom Kippur, czy w ogóle jak mówiono o Izraelu w telewizji, no ale to nic w porównaniu z dzisiejszym takim hejtem internetowym na Izrael. Także to było takie nieagresywne, nie czuliśmy się jakoś źle z tym. Natomiast oczywiście no, ja byłem od czasu do czasu jakoś tam przez dzieci wyzywany, ale to nie miało dla mnie znaczenia, bo tego było mało. Miałem inne powody, dla których miałem z dziećmi różne kłopoty, bo byłem trochę mniejszy, chudszy, trochę może bardziej elokwentny, więc to, że akurat tam ktoś na mnie zawołał, że Żydek, to nie miało dla mnie żadnego znaczenia. Potem poszedłem na te studia na KUL jako zdeklarowany niewierzący i zdeklarowany no, Żyd. No, może się nie mówiło wtedy, że tak wprost, że jest się Żydem, no, się ma pochodzenie żydowskie. No i KUL mnie przyjął, bo to był taki KUL jeszcze bardzo otwarty. Zawdzięczałem to księdzu profesorowi Andrzejowi Bronkowi, z którym się do dzisiaj przyjaźnię, choć on jest starszy od mojej matki, ale świetnie się trzyma. No i na tym KUL-u właściwie się poza jakimiś bardzo nieznaczącymi wyjątkami z antysemityzmem nie spotykałem.
jakkolwiek nigdy tego do końca nie wiesz, bo mnie bardzo wielu ludzi z różnych powodów nie lubi, a to, że ja walczę z Kościołem, a to, że nie wiem, jestem jakiś taki czasem, mówię co myślę zbyt otwarcie, no, różne są powody, dla których wielu ludzi mnie nie lubi. Więc ja nigdy nie wiem, czy jest tam ten komponent antysemicki, to tego się nie da wymierzyć. Więc generalnie nigdy nie cierpiałem osobiście z powodu antysemityzmu. Dopiero jak powstał internet, to zacząłem sobie uświadamiać, jaka to jest skala. Bo wcześniej były te napisy na murach, na przykład, naprawdę bardzo powszechne. To nie trzeba było chodzić godzinę po Krakowie czy Warszawie, żeby znaleźć jakiś obrzydliwy faszystowski napis. Tego było dużo, a potem to zaczęło jakoś znikać i teraz tego nie ma prawie w ogóle. Za to wszystko to kipi w internecie i od kiedy jest ten internet, no to się przekonałem, jaka to jest skala pod każdym tekstem, gdzie w ogóle słowo na rzecz się pojawia albo jest napisany przez kogoś, o którym wiadomo, że jest Żydem. No pojawiają się prawie wyłącznie, no na pewno ponad 90% komentarzy to jest po prostu taki dziki antysemicki hejt. I nie w takich ilościach, jak można by się spodziewać, że to jakiś margines, że to paru wariatów, tylko to są dziesiątki, setki, a w przypadku niektórych moich publikacji to nawet szło w tysiące, chociaż to trudno uwierzyć. Częściowo to nawet poznikało z internetu, to nieprawda, że w internecie nic nie ginie. Duża firma potrafi wykasować pewne rzeczy, ale no zrozumiałem tak mniej więcej 20 lat temu, że to nie jest tak, jak myśmy sobie wszyscy wyobrażali, że antysemityzm bez Żydów tak powoli zamiera, że razem z tymi starszymi pokoleniami on znika, że się już nie będzie odradzał, że to jest zjawisko marginalne, związane z pewnymi środowiskami. No i że generalnie możemy wyluzować. Ja zresztą sam zawsze takim byłem symetrystą, bo ja bardzo dużo już od młodości tam się spotykałem z różnymi grupami żydowskimi, jakimiś tam młodzieżą przyjeżdżającą do Polski. No w różnych, czy tam coś pisałem, więc przez długi czas byłem takim właśnie symetrystą. Mówiłem, że tak, antysemityzm jest, był, on nadal jest, ale może go nie ma aż tak dużo, jak się nam to przypisuje. To nie jest tak, że wszyscy Polacy, że połowa Polaków to są antysemici, to jest jednak mniejszość. No a z drugiej strony, no przecież wiadomo, że też Izraelczycy też polskich Polaków nie kochają i te uprzedzenia innego rodzaju, ale są jednak po drugiej stronie i może nawet no, Izraelczycy czy amerykańscy Żydzi nic z tym nie robią, a u nas się jednak otwarcie zwalcza antysemityzm. No i tak mówiłem przez wiele lat w dobrej wierze. No potem zrozumiałem, że to jest wishful thinking, że to jest po prostu kompletnie nieprawda. No i to mój symetryzm się zakończył. Jakimś szczytem mojego takiego prosperity jako tego symetrysty, czyli takiego dobrego Żyda, który komfortuje Polaków, mówi dobrze o Polakach, była nagroda Grand Press z 2009 roku za mój tekst, który pierwotnie nosił tytuł Zrozumieć antysemitę, ale opublikowano go w Tygodniku Powszechnym pod tytułem Chcemy być sobą. Ja dostałem tego Grand Pressa głównie pewnie za to, że tam był ta przeciwwaga, ten balans, z jednej strony antysemityzm, a z drugiej antypolonizm i próbowałem to jakoś zbalansować. Ja wtedy przez pół roku mieszkałem w Jerozolimie, tam miałem półroczne wykłady na Uniwersytecie Hebrajskim. No między innymi napisałem mały przewodnik po Izraelu, który można znaleźć cały czas w internecie. No i napisałem ten artykuł. No tak jakby z potrzeby serca, bo z tym antypolonizmem się tam stykałem bardzo dużo. I bardzo to zostało dostrzeżone. Wtedy i trochę wcześniej właśnie byłem kimś trochę takim jak dzisiaj, nie będę wymieniał nazwisk, ale ci właśnie Żydzi ukochani przez prawicę. Którzy no właśnie bardzo dobrze mówią o Polakach, nie chcą mówić o antysemityzmie za dużo, a już zwłaszcza o sprawach wojennych, no i generalnie są bardzo uśmiechnięci do Polaków. No, na przykład wtedy się dobrze zaznajomiłem, no w miarę zaznajomiłem z Szewachem Weissem, no, który
tam siedział na Uniwersytecie w Jerozolimie, tam córka jego była profesorką, więc myśmy tam w tej kantynie troszkę jedli tych obiadów razem. No i Sherach Weiss był królem tych właśnie dobrych Żydów, ale no nie był Polakiem, więc no byłem w tym obszarze i wiem, w tej środowisku i wiem, jak to miło być dobrym Żydem. Księża zapraszają, media prawicowe zapraszają, no wszyscy są bardzo zainteresowani, no bo wobec Żydów antysemici mają kompleksy, więc chcą mieć takiego Żyda, który udowodni im przed nimi samymi, że naprawdę nie są antysemitami. No ale potem to ja z tym wszystkim zerwałem, bo to się okazało, że to wszystko jest, no po prostu jest takie właśnie wishful thinking, że ci wszyscy poklepujący dobrych Żydów po ramieniu po prostu są antysemitami. Zacząłem trochę więcej o antysemityzmie pisać, no więc się już miodowy miesiąc czy miodowe lata skończyły. No i stałem się z czasem taką właśnie złą twarzą wrednego polskiego Żyda, który oskarża Polaków o antysemityzm i tak dalej, i tak dalej. I jest tym lewakiem, no bo wiadomo, że Żydzi fałszywie wierzący w końcu schodzą na manowce antysemityzmu i stają się lewakami i komunistami. Taki już ich los, bo do tego prowadzi przecież Talmud. Tak to mniej więcej w wyobraźni antysemickiej funkcjonuje. Zacząłem w pewnym momencie działać w organizacjach, ale nigdy nie byłem, ja nie jestem kimś zasłużonym, naprawdę nie, bo ja nie byłem człowiekiem organicznej pracy, że się zapisze do organizacji i codziennie coś w niej robi, ale w sumie przez lata się nazbierało tych aktywności. No, na przykład współzakładałem Bnei Brit, przez pewien czas byłem wiceprzewodniczącym. Nadal jestem członkiem, ale taki trochę pokłóconym zarządem, więc tam teraz nie chodzę, ale no, generalnie jestem z Bnei Brit. To jest taka międzynarodowa organizacja mająca loże takie tak zwane w wielu krajach, ale one funkcjonują zupełnie niezależnie i jako, że antysemici nas też oglądają, więc chcę zapewnić, że ta organizacja zajmuje się generalnie urządzaniem odczytów z dyskusjami. Niektóre z nich są zresztą publiczne oraz pisaniem listów protestacyjnych, jak dzieje się jakaś okropna antysemicka heca, jak na przykład z Grzegorzem Braunem, który zresztą też jakoś mnie prześladował jeszcze zanim to było modne, że się tak wyrażę, bo próbował zerwać jakieś spotkanie ze mną, nie wiem, jeszcze przynajmniej 12 lat temu, jeśli nie dawniej, nie pamiętam. Wtedy jeszcze nikt o nim nie słyszał. No więc ta działalność tak jakoś się rozwinęła samorzutnie, czy ja to robiłem z jakimś takim poczuciem wyższości, czy czułem się wyróżniony tym, że mam to żydowskie pochodzenie, że wielu ludzi, zwłaszcza takich właśnie z ambicjami intelektualnymi, kulturalnymi w Polsce, przejawia taki filosemicki snobizm. No pewnie trochę tak, zwłaszcza w młodszych latach. Dzisiaj z tego nic nie zostało, ale rzeczywiście taki napęd snobistyczny czy narcystyczny w tym pewnie był jakiś, ale myślę, że ja jednak na tym, że postanowiłem jednak otwarcie funkcjonować w społeczeństwie, w mediach jako Żyd i wypowiadać się w tych sprawach, pisać, że jednak poniosłem znaczące straty, które przeważają nad korzyściami. No, korzyść to taka, można powiedzieć, pośmiertna, no bo to jest budowanie jakiegoś wizerunku, który tam jakoś sobie będzie funkcjonował i polski Żyd, profesor, komentator polityczny, no to takie malownicze jest. Zresztą napisałem autobiografię na wszelki wypadek, nazywa się to Spowiedź Antychrysta, wyszło w Austerii. To jest taka biografia do 50, już pod następnych lat nie ruszyłem. Więc może ten element narcystyczny może tam występował, ale ja teraz już więcej wiem, rozumiem, mam bardzo trzeźwe spojrzenie na te sprawy, o wiele więcej wiem niż jeszcze 10 lat temu, więc zdaję sobie sprawę, że część tego mojego chronicznego zbaczania na aut, bo właściwie wszędzie, gdzie jestem, prędzej czy później znajduję się na marginesie, na bocznym torze, w każdym środowisku, a jestem taki właśnie wielośrodowiskowy trochę, tak poruszam się
no tak jak jakiś wagabunda, włóczęga po przestrzeni społecznej, instytucjonalnej, a trochę dziennikarz, a no trochę jako pracownik, profesor Collegium Medicum UJ, gdzie ja jestem filozofem i bioetykiem, więc to takie moje miejsce pracy. To trochę powiedzmy tutaj z medykami, a tam z literatami, a jeszcze byłem tatyrnikiem, no to i tatyrników kiedyś poznałem. Więc tych środowisk, przez które ja się jakoś tam przewinąłem, czy do których należę, no oczywiście filozoficzne środowisko, może przede wszystkim, które też mnie jakoś tam wypluło. Wszędzie to było tylko takie, no taki jak kometa na niebie, no tak sobie przeleciałem i poleciałem sobie gdzieś dalej. I teraz ten los takiego tułacza oczywiście jest uwarunkowany jakoś tą żydowskością. Nie chodzi o to, że ostatecznie się mnie pozbywają, bo Żyda nie chcą tak w środku u siebie, bo to nie o to chodzi. Z Bnei Brit też trochę wypadłem. Tylko chodzi o to, że jak człowiek jest naznaczony od małego tym jakimś ukrywaniem się, milczeniem, uciekaniem, czuje się nie do końca chciany, adekwatny i trochę przeprasza, że tutaj jest, bo przecież go tak bardzo nie chcą, to potem już mu to wchodzi w krew i sam się może nawet nieświadomie usuwa, czy marginalizuje, czy działa tak, że go potem prowokuje to, że go potem jakoś z danego środowiska wyłączają. No i potem się robi taki właśnie osobny. To nie mówię tego, żeby się ani chwalić, ani usprawiedliwiać, tylko po prostu chcę wyjaśnić, jak to działa. I jest jakieś powiązanie między tą osobnością, takim trochę nieprzystosowaniem, funkcjonowaniem tak pomiędzy. Ja mam dużą karierę, prawda? No to nie mogę narzekać, znaczy polską, wewnętrzną, ale no jednak dużą jako autor, jako filozof, jako publicysta, jako przez pewien okres czasu na pewno taki public intellectual. Ale to jest, ja nie narzekam, tylko że charakter tej kariery, taki właśnie nieuporządkowany, taki pokrętny, nie w ramach jakiejś jednej konkretnej hierarchii, gdzie się awansuje w naturalny sposób. To jest coś takiego właśnie chyba silnie związanego z żydowskim losem, z żydowskim sposobem funkcjonowania w społeczeństwie. No i tak doszedłem do tych ostatnich lat, no, kiedy nastąpił jednak ogromny przełom w naszej świadomości naszego środowiska żydowskiego po 7 października 1923 roku, kiedy dosłownie po może kilkunastu dniach jakiegoś milczenia czy jakichś nieznacznych przejawów solidarności czy współczucia w związku z atakiem terrorystycznym Hamasu, no, ruszyła lawina takiego słabo maskowanego antysemickiego hejtu w ogromnej skali, taki kompletnie niespodziewany i trwa to do dzisiaj i no, chyba już nie ma Żydów na świecie, którzy żywią złudzenie, że Holokaust się nie może powtórzyć, że nigdy więcej, że antysemityzm to jest zjawisko mniejszościowe. No ja wiem o antysemityzmie bardzo dużo i wszystkich jego odmiany znamy, rodzaje i różne przewrotne, zamaskowane ekspresje i sposoby przejawiania się. No ale to nie temat na inną rozmowę. No w każdym razie istotne jest to, że myśmy wszyscy i ja też się potwornie rozczarowali. Znaczy, myślę, że to jest koniec tej epoki takiego idealizmu, że jak będziemy mówić o Holokauście, to może dzięki temu on się nie powtórzy, albo że będzie mniej antysemitów, że ktoś się wzruszy. Myślę, że to jest wręcz przeciwskuteczne, że to po prostu już tak nie działa i na młodszych pokoleniach nie robi żadnego wrażenia, a jeśli już to negatywne, jak tak zwany żydowski exceptionalizm. No,
naprawdę wszyscy się rozczarowaliśmy. Też rozczarowaliśmy się sobą, bo środowisko żydowskie okazało się też bardzo silnie przepojone antysemityzmem, no bo też jesteśmy Polakami, Niemcami, Francuzami, Anglikami. Prawie każdy Żyd jest kimś tam jeszcze, jeśli nie jest Izraelczykiem i nie urodził się w Izraelu. No i to powoduje takie rozdarcie, taką schizofrenię wręcz ideologiczną, więc wśród Żydów też jest bardzo wielu takich, którzy po prostu powtarzają narrację hamasowską, tak jak w telewizji ona leci. I to jest ogromne rozczarowanie i jakby równolegle przeżyliśmy wszyscy, nie tylko Żydzi, to rozczarowanie społeczeństwem, samymi sobą w związku z pandemią, że po prostu nie przeżyliśmy żadnej żałoby. 200 000 osób umarło w krótkim czasie z powodu pandemii, ani jednego dnia żałoby. Właściwie nikogo to nie obeszło. Nikt nie stawia kwestii tych nadmiarowych dziesiątek tysięcy zgonów, których można było uniknąć. To w ogóle nie jest temat społeczny. To w ogóle nic nie znaczy dla społeczeństwa. Zarówno śmierć tych 200 000 ludzi, jak i kwestia zarządzania tą pandemią przez rząd. I to było dla mnie szokujące i teraz już doskonale rozumiem, że utrata najpierw w Treblince, zamordowanie 1/4 Warszawy, a potem w 1944 roku z grubsza 2/4 Warszawy, że to po prostu na ogóle społeczeństwa nie robi żadnego wrażenia. Śmierć jakiejś jednej osoby, która skupia w sobie jakieś emocje, nie wiem, jest dzieckiem, jest żołnierzem, jest za nią jakaś historia i tak dalej, może poruszyć miliony. Śmierć 200 000 cywili szarych, niezależnie od narodowości, nie robi żadnego wrażenia. Moim zdaniem takim najbardziej niesamowitym w Polsce miejscem jest największy cmentarz polskich obywateli, czyli Treblinka, gdzie jest 800 000 polskich obywateli pochowanych w pewnym sensie, ich prochy tam są. Jest to miejsce opuszczone całkowicie, ono nie funkcjonuje w żaden sposób świadomości społecznej. I nie tylko dlatego, że to byli żydowscy mieszkańcy Warszawy i innych miast wokół, tylko dlatego, że to byli obcy ludzie, nie z naszych rodzin. To jest dokładnie tak, jak ze 160 mniej więcej tysiącami mieszkańców Warszawy cywilnych, którzy zostali w zemście za powstanie zamordowani. Oni się w historii gloryfikującej powstanie warszawskie praktycznie nie liczą. Więc wydaje mi się, że tu nawet nie o antysemityzm chodzi, o poczucie obcości tych Żydów, nieważności tylko obcej mniejszości, tylko o takie po prostu okrucieństwo ludzkiej wyobraźni i ludzkiego braku wyobraźni. Liczby nie przemawiają, wielkie liczby, przemawia konkret, dlatego też nagrywa się właśnie rozmowy z konkretnymi osobami, które opowiadają o swoich osobistych przeżyciach. No ale to jest jednak ogromnie rozczarowujące, że to nie zaistniało. Przepraszam, czyli mówi Pan o tym, że to w zasadzie to nie jest efekt wyparcia, tak jak się często o tym mówi, tak? Tylko efekt po prostu obojętności, tak? Tak uważam, dlatego że co wypieramy? No kto kiedy przeżywał, że 180 000 czy 160 000 cywilów zostało zamordowanych? No nie przeżywano śmierć powstańców, bo to jest śmierć romantyczna, śmierć w walce, a śmierć tych mieszkańców Woli, coś tam wiadomo o rzezi Woli, która jest tylko częścią tej masakry. No bo stoi pomnik, to się jakoś przyjęło, chociaż nie wiem, czy choćby połowa warszawiaków zna ten zwrot rzeź Woli. Nie było co wypierać. Jak ktoś miał tam rodzinę, to pamięta. A jak nie, to byli w ogromnej większości anonimowi, bardzo prości i bardzo biedni ludzie. Zresztą tak samo jak w Treblince. W Treblince zginęło 800 000 w większości całkowicie anonimowych, biednych, prostych ludzi. Kto miał wypierać? Przecież nikt nie cierpiał z tego powodu. Żałoba to była taka mała otoczka tych, którzy zostali przy życiu z rodzin najbliższych. Ale żeby się w ogóle w czasie wojny, żeby odczuwać żałobę,
po kimś, to musiała być naprawdę bliska osoba, bo było tak strasznie, że nikt się śmiercią kogoś dalszego z rodziny albo sąsiada nie przejmował. To ojca, matki, brata, siostry, dziecka, tak, ale już nie dalej. Więc nie, to nie wyparcie, po prostu jesteśmy zupełnie obojętni na los innych ludzi i nasze wzmożenia moralne i takie jakieś wyższe emocje, które nas się rozwijają, współczucia, gniewu moralnego, solidarności i tak dalej, pojawiają się na gruncie pewnych takich podniecających obrazów i narracji, które są nam podawane, prawda? A my się im poddajemy, chętnie poszukując tych wzniosłych uczuć, bo to jest po prostu przyjemne, tak po prostu. Jak się dzieje jakieś straszne zło, to zaraz się zlatujemy zaczerpnąć tej rozkoszy, oburzania się czy współczucia, bo to są uczucia raczej przyjemne. I tak to działa i wokół tego jest cała taka maszyneria medialna czy propagandowa. Nie chcę już mówić w szczegółach, jak to działa, wszyscy wiemy, a tak naprawdę nie obchodzą nas inni ludzie i ich również masowa śmierć. Ale jest w tym coś pozytywnego, jak odkryłem, że Holokaust naprawdę nikogo nie obchodzi, poza przyjaciółmi Żydów, którym zawsze dziękuję przy każdej okazji, tym kilku tysiącom, nie wiadomo skąd się biorących, ale prawdziwych przyjaciół Żydów w Polsce. Nie rozliczam ich, ile w nich jest snobizmu czy karierowiczostwa, ile jest egzaltacji. Nie ma to dla mnie żadnego znaczenia. Bez przyjaciół Żydów od lat 90. tej restytucji życia żydowskiego w ogóle by nie było i ja to sobie bardzo, bardzo cenię. Ale wyjąwszy tych bardzo niewiele osób, Holokaust nikogo nie obchodzi i nie zacznie obchodzić przez to, że się pokaże jakieś obrazki. Zresztą w PRL-u pokazywano, ukradziono Holokaust i nam w szkole pokazywano obrazki holokaustowe jako w domyśle mord na Polakach. I nikt nie mówił, że to są tam ten buldożer, który te ciała wychudzone na kupę zgarnia, żeby przypomnieć najbardziej horrorystyczny film pokazywany w czasach PRL-u. Do znudzenia ciągle pokazywany co roku, to nikt, prawie nikt z oglądających nie wiedział, że to nie są Polacy, że to są Żydzi. Więc Polacy, sądząc, że obozy koncentracyjne, te wszystkie komory gazowe służyły do mordowania Polaków, a ogromna większość ludzi urodzonych po wojnie tak myślała, pomyślcie sobie Państwo, jak to było możliwe, że już po 20 latach po wojnie już większość ludzi nie wiedziała, że to chodziło o Żydów, a tak się to wydarzyło. To znaczy, że o tym się w ogóle nie mówiło. Duży temat, w Izraelu też się nie mówiło o Holokauście. Czyli polonizacja Holokaustu, bardzo intensywna. Ja też nie wiedziałem i dopiero ojciec powiedział, że to Żydzi. Ja też myślałem, że to w tych obozach, to Auschwitz, to są Polacy wszystko. Zresztą to jest przewrotne, bo oczywiście część to byli Polacy, czyli Żydzi polscy czujący się Polakami. Jak kiedyś napisałem o tym artykuł po angielsku do publikacji w prasie żydowskiej i izraelskiej, to nikt mi nawet nie odpowiedział. To Gazeta Wyborcza opublikowała. Tak w ogóle w Izraelu to jest tabu, że ofiary Holokaustu mogły być nie tylko Żydami, że na przykład Holokaust to jest również polska tragedia, napisałem taki tekst. Wyborcza to opublikowała bardzo chętnie. Żadna gazeta izraelska, do której się zwracałem, nawet mi nie odpowiedziała. To też pokazuje, że tam jest z tą świadomością naprawdę źle. Ale nawet polonizacja Holokaustu nie spowodowała, że ludzie się tym jakoś przejęli. Nigdy nie pamiętam, żeby ktokolwiek wyrażał ból i żal do Niemców z powodu tego, że mordowali Polaków w komorach gazowych, chociaż tak ludzie myśleli. Może trochę to wynikało z tego, że nie byli tacy do końca pewni, co to za Polacy i coś im tam świtało, że to może tak nie do końca tak było, ale to nie był temat. To nie był temat i na pewno nie rzutowało to na stosunki polsko-niemieckie, mimo że się bardzo propaganda starała jeszcze w PRL-u za Gierka, żeby antagonizować Polaków i Niemców. Starała się, nie tak gorliwie jak za PiS-u, ale jednak się starała.
tam były takie ziomkostwa, Czaja i Chubka, takie słynne ziomkostwa i tacy działacze, zresztą nazwiska mało niemieckie, no już mniejsza o to, ale to każdy znał nazwisko Czaja i Chubka, każdy, kto w 70 latach był już dorosły i oglądał telewizję. Stosunek do Niemców był ze strony Polaków pełen rewerencji, podziwu, więc to w ogóle nie funkcjonuje tak, jak sobie zdrowy rozsądek wyobraża. No ci popełnili zbrodnie, no to ci to pamiętają i teraz potrzeba jest jakiegoś pogodzenia po następnych pokoleniach, jakiegoś pojednania i że trzeba to wszystko pamiętać szczerze i uczciwie sobie omówić i wtedy te narody się na powrót pogodzą i nigdy więcej. To w ogóle nie tak działa, tego w ogóle nie ma. Wrogość w stosunku do Niemców z powodu II wojny światowej to było zjawisko tylko właściwe temu pokoleniu, które świadomie wojnę przeżyło. To bardzo starzy ludzie byli już wtedy, kiedy ja byłem nastolatkiem w latach 80. W latach 80. Niemcy to był ten ukochany Reich, gdzie można było coś zarobić, gdzie był Ordnung i gdzie płacili w markach i już. I nawet jeśli ludzie myśleli w 80 latach, że Niemcy zamordowali 6 milionów Polaków, bo to każdy wiedział, a 5% ludzi wiedziało, że połowa tych Polaków, czyli polskich obywateli, to byli Żydzi, to nie miało żadnego znaczenia. To w ogóle wszystko idzie innymi drogami, niż sobie ta zdroworozsądkowa, ale też i oficjalna czy instytucjonalna koncepcja przedstawia. Nie ma żadnych narodów, które się będą jednać na gruncie trudnej historii i tak dalej, że potrzeba prawdy, a prawda prowadzi do pojednania. To wszystko z punktu widzenia takiego masowego, zwykłego człowieka to jest bajka o żelaznym wilku. Niczego takiego nie ma, ale tak po prostu w ogóle tego nie ma. Więc cała koncepcja muzealniczo-wystawiennicza, koncepcja takiej polityki pamięci, architektury, upamiętnień, takiego publicznego i państwowego dyskursu odnoszącego się do pamięci historycznej i stosunków między narodami, to wszystko jest oparte na fałszywych podstawach, bo to jest bajka o żelaznym wilku. Jeden naród zrobił coś drugiemu i potem w kolejnych pokoleniach trzeba sobie to opowiedzieć i się pogodzić. Te animozje międzynarodowe, dobre i złe emocje, przesądy i podziwy, które mi się darzą bądź krzywdzą wzajemnie narody, to zupełnie innymi drogami psychologicznie, socjologicznie, dyskursywnie, to wszystko innymi drogami się porusza, niż sobie to w swojej poczciwości państwowcy, twórcy dyskursów państwowych, instytucji państwowych wyobrażają. Również Polin, bo jesteśmy w Polin. Ja byłem przez pewien czas w takiej radzie koncepcyjnej Polin. Potem, jak zawsze, wyleciałem. Ja ze wszystkiego wyletuję. To jest zabawne. Musimy się tak okropnym facetem. Bo po prostu zapraszają, a potem już jakoś mnie nie ma po chwili. Ja to mówiłem, że to nie może być ani martyrologia, ani nie może być wielka multimedialna prezentacja, od której prawda, będzie wow wielkie, bo za 5 lat to nie będzie już wow, bo się technika rozwinie, a prezentacja będzie anachroniczna. Że tu trzeba pokazywać obiekty, opowiadać o naprawdę jakichś fajnych, zaskakujących obiektach muzealnych, bo ludzie chcą dotknąć, zobaczyć obiekt, a nie obrazek. I że nie ma co też snuć opowieści z sali do sali, że na koniec jak zwiedzający przeczyta, to on będzie miał słuszne pojęcie, bo nie zapamięta, nie przeczyta, nie zapamięta, pojęcia mieć nie będzie. Może zobaczyć artefakt interesujący przez to, że jest oryginałem, a nie jakimś tam zdjęciem, fotokopią i zapamięta z wizyty 3-godzinnej 2-3 artefakty i z tym wyjdzie. I to już jest bardzo dużo. Ja takie rzeczy mówiłem, no to poszło niestety w trochę innym kierunku. Tych artefaktów prezentowanych jest mało, no ale to wszystko przed nami. Ale no, takie mam zdanie, że po prostu cała ta oprawa ideologiczno-moralistyczna
związana z no jakby przetwarzaniem Holokaustu i regulowaniem stosunków między Żydami i innymi narodami, walką z antysemityzmem na szerszym tle, walki z rasizmem, ksenofobią, że to wszystko się mimo najlepszych chęci wielu ludzi nie udało i w wielu przypadkach przyniosło skutki odwrotne do zamierzonych. Bardzo wielu antysemitów bądź takich nie do końca świadomych swojego antysemityzmu osób opowiada na tym tle rzeczy no, szalenie przykre i jakby niweczące nadzieję, że ten projekt idealistyczny się spełni. Mówi się o przemyśle holokaustowym, no bo są instytucje, ktoś w nich zarabia, no więc jest już jakaś gałąź biznesu. Mówi się o jakby jakimś takim zawłaszczaniu martyrologii II wojny światowej, albo wszędzie czy Żydzi chcą wszędzie być pierwsi i chcą, żeby ich żałowano, a nie dostrzegają innych i tak dalej, i tak dalej. No i teraz, no co? To mamy teraz stanąć i powiedzieć, a przepraszamy, troszkęśmy tutaj zaburzyli proporcje, albo no to trzeba było tutaj się postarać bardziej w tej konkurencji, kto będzie bardziej pamiętany. To wszystko jest chore, to tak nie powinno być, ale to było do przewidzenia. Ja pamiętam, jak były dochodziliśmy do świadomości jako polskie społeczeństwo, że były 2 powstania w Warszawie. I jakie to było przykre, jak ten Schmidt, któryś kanclerz Niemiec, jak on tam nie pomylił ten pomnik, powstanie warszawskie z powstaniem w getcie. I wtedy też to było bardzo dawno, w latach 70. I ja wtedy już sobie uświadomiłem, aha, to będzie wojna o te powstanie, o pamięć, które powstanie ważniejsze. I ten żal okropny Polaków, że świat pamięta o tym żydowskim, a o tym wielkim powstaniu 1944 nie. I że nic się z tym nie da zrobić, że my nie mamy żadnego narzędzia, żeby coś z tym zrobić, że to konkurowanie o pamięć, kto w tej pamięci więcej i tego współczucia, czy tej jakiejś tej uwagi wobec przeszłości, kto więcej przyciągnie, no to ten będzie górą. No, wiedziałem, że tego nie unikniemy, że to będzie musiało się tak skończyć. I teraz mamy na koniec Brauna, prawda, który zamyka to koło, wracamy do lat 30. Grzegorz Braun, który jest oczywiście cyniczny, wątpię, żeby on w ogóle przez chwilę się zastanowił, co on myśli o Żydach. To w ogóle myślę, że go nie interesują żadni Żydzi. Po prostu wybrał taką karierę, będzie udawał religijnego fanatyka i wielkiego antysemitę, który po prostu już jest tak konsekwentny i szczelny w tym antysemityzmie i tak bezczelny, że no, wszyscy muszą mu ustąpić i rozstąpić się przed nim, bo idzie wielki troglodyta, który się niczego nie boi. Więc to on sobie wybrał taki model robienia kariery, ale okazuje się, że jest na to przestrzeń, że jest na to przyzwolenie, no, bardzo daleko idące i wracamy do sytuacji z lat 30. I wracając teraz na koniec tej wypowiedzi do tego mojego ojca. Mój ojciec no, był dorosłym człowiekiem w latach 30. I on był świadkiem tego wszystkiego, jak to państwo funkcjonowało i on mówił zupełnie otwarcie, że to było po prostu państwo faszystowskie, w którym prześladowano mniejszości, w którym opozycję zamykano do więzienia, w którym do robotników się strzelało, w którym największym autorytetem zagranicznym, tak jak teraz Trump dla PiS-u, był jednak Hitler. Miłość do Niemiec do 1938 roku i aneksji czechosłowackiej była po prostu niezmierzona i to po prostu widział i to wie. I ja tego słuchałem i no wprawdzie to są takie dosyć proste rzeczy, no wiadomo, każdy wie, co było, prawda, napaść na Czechosłowację, czy Twierdza Brzeska, no różne takie rzeczy, strzelanie do robotników w Krakowie, no fakty są faktami. Natomiast to było dla mnie nauczka, że dyskurs publiczny, nawet w ustach przyzwoitych ludzi, może być w ogóle no kompletnie się nie liczy z faktami, że to w ogóle fakty nie mają dla pamięci historycznej właściwie żadnego znaczenia, co najwyżej mogą przeszkadzać, że w ogóle to nie o tym jest, nie o żadnych faktach. Świadomość
Polaków odnośnie do tego, że nas, Polaków, odnośnie do tego, że Polska w przeszłości bywała nie tylko ofiarą, ale i agresorem. Że Polska, dajmy na to Polska międzywojenna, to była owszem demokratyczna, ale przez kilka lat, a potem była obrzydliwym faszystowskim reżimem, który się robił coraz gorszy z roku na rok. I tak dalej, i tak dalej. Świadomość takich rzeczy jest żadna, no po prostu zerowa, w ogóle jej nie ma, prawda? Więc to nie jest tylko tak, że Polacy nie mają zielonego pojęcia o tym, jak wyglądały stosunki polsko-żydowskie podczas wojny i że o wiele więcej tych Żydów zostało przez Polaków skrzywdzonych niż uratowanych, a ci uratowani w ogromnej większości byli uratowani dla pieniędzy i za pieniądze i że tych właśnie ratujących bezinteresownie było tak strasznie mało i przez to są tak cenni i że oni tak są bohaterami, no nie dlatego przede wszystkim, że mógł zapukać Niemiec i zapytać, czy tu nie ma Żyda, tylko dlatego, że bardzo było prawdopodobne, że polski sąsiad doniesie. Tych wszystkich oczywistości, prostych faktów, takich prostych rzeczy, które każdy, kto się trochę tym interesuje, no to po prostu wie. Polacy nie wiedzą i nie chcą wiedzieć i bardzo długo jeszcze nie będą wiedzieli, będą to odrzucać, ponieważ świadomość społeczna, świadomość narodowa Polaków jest budowana na takim modelu XIX-wiecznym, takiego zbiorowego narcyzmu i egzaltacji mesjańskiej. I to się niestety na takim poziomie ideowym nie zmieniło. Ta świadomość narodowa nie przekształciła się, nie dojrzała do takiej formuły politycznej, demokratyzmu, liberalizmu, takiej samowiedzy poważnego narodu, który zna swoją historię i także jej ciemne strony. To się w przypadku narodu polskiego niestety nie zdążyło wydarzyć z różnych powodów. Bardzo na tym ubolewam, że jakby nie zdążyliśmy dojrzeć jako naród do tego i dojść do tego poziomu poważnego narodu, który jest wobec siebie samokrytyczny i nie tylko na poziomie jakichś super elit, ale powszechnie rozumie swoją trudną i również obciążoną różnymi winami przeszłość. Bardzo nad tym boleję, że to jest taka narcystyczna i zmitologizowana, a też na ogół bardzo płytka tożsamość i samoświadomość. Ale właśnie w związku z tym, że ta świadomość narodowa jest taka infantylna i ten dyskurs publiczny mający niby tę świadomość budować, od samego XIX wieku, kiedy ten dyskurs się narodził, na większą skalę zaczął funkcjonować, aż do dzisiaj on jest cały czas zakłamany, infantylny i bardzo powierzchowny, albo jakiś właśnie egzaltowany religijnie, mesjański, jeszcze bardziej przez to absurdalny. Właśnie dlatego, że on cały jest taki, to ten element antysemicki wpisany w ten dyskurs, że ci wstrętni Żydzi tutaj przyjęci tak z otwartymi ramionami są tak niewdzięczni, że teraz na nas wygadują, że my jesteśmy antysemitami, żeby to jądro uchwycić tego dyskursu, prawda? O złych Żydach, których tak ukochaliśmy jako Polacy i katolicy w ramach naszej świętej tolerancji, oni teraz nam odpłacają Hartmanami, jakimiś Engelkingami, nie wiem, ona chyba nawet nie jest Żydówką, no ale w każdym razie Bilewiczami i tak dalej. Więc to jest jeden z wielu elementów tego zupełnego idiotyzmu polskiej narodowej samowiedzy. Ona jest idiotyczna w każdym elemencie. A na ile to jest ważny komponent? Mam nadzieję, że nie aż tak ważny. To znaczy te różne klisze antysemickie, jak ta, którą teraz podałem, o złych, niewdzięcznych Żydach, którzy wszędzie widzą antysemitów i którzy mają ten gen zdrady, bo mówią źle o narodzie, tak jak Hartman teraz mówi źle o narodzie, bo jest tym innym, obcym i nie mówi jak Polak, bo zdradza Polskę mówiąc jak obcy, jak właśnie jak kto? No Żyd, ten niewdzięczny Żyd, którego przytulili polscy katolicy i który im się teraz tak pięknie odwdzięcza, ten dyskurs jest elementem większej układanki. Ja nie sądzę, żeby ten element antysemicki bardzo silnie w tradycji polskiej obecny i nie do wyrugowania. To w ogóle ja absolutnie w to nie wierzę, bo to nie jest tak, że 20% Polaków powtarza jakieś klisze antysemickie, to nie byłoby problemu. To jest naprawdę
niesamowicie masowe zjawisko. Prawie każdy, nawet ja. Mój ojciec powtarzał antysemickie klisze. Żyd z dziada, pradziada powtarzał antysemickie klisze, tylko zupełnie inne. No, na przykład nazywał język żydowski, język jidysz, często mówił pogardliwie żargon. O, ja tam nie rozumiałem żargonu, prawda? Albo ja tam nie chodziłem na dzielnicy północnej, może raz tam byłem. Mój ojciec, który miał 10 minut pieszo do dzielnicy żydowskiej, był tam raz w życiu, na obecnym Muranowie. Przed wojną nie wiem, czy to się Muranów w ogóle nazywało, może tak. No, to czyli też w nim były jakieś uprzedzenia. To było zupełnie normalne. Wśród zasymilowanych Żydów było pełno uprzedzeń przejmowanych od otoczenia tego chrześcijańskiego. Więc nie wymagajmy od Polaków, żeby nie byli antysemitami. No, tego się nie da zrobić. Tylko że antysemityzm nie jest żadną dominantą. Jest wiele innych szaleństw tych zmitologizowanej świadomości, samowiedzy czy tożsamości. No i rolą inteligencji, niekoniecznie żydowskiej, tylko po prostu w ogóle elit inteligenckich jest mówienie narodowi, przynajmniej tej aspirującej jego części, która chciałaby być wykształcona i świadoma, jak to źle wygląda. Oczywiście i to mówienie kosztuje, bo ja wprawdzie tutaj mówię same banały, to tak naprawdę, ale to już wystarczy, żeby wzbudzać wrogość i nienawiść. Ale gdybym nie był Żydem i mówił to samo, to by efekt był podobny. Ta nienawiść czy wrogość wobec mnie byłaby podobna. Ale to już taka nasza powinność tych intelektualistów, że mamy praktykować prawdomówność i stawać do walki z mitami i rzecznikami różnych mitologii, ideologii. No i ja w jakimś tam bardzo skromnym zakresie też to robię. Także podsumowując, na pewno wdając się w te wszystkie sprawy żydowskie, polsko-żydowskie i mówiąc różne rzeczy niepopularne i budzące negatywne emocje, tak to nazwijmy, to tyle sobie zaszkodziłem, że moje życie jest na pewno trudniejsze i mniej zasobne, niż gdybym był oportunistą. W tym oportunistą żydowskim. Bo gdybym poszedł w takim kierunku dobrego Żyda, prawda, i tam chodził do prezydenta Dudy i dziękował mu za Muzeum Rodziny Ulmów i nie wiem, pisał felietony do rzeczy, jak Szewak Weiss bodajże i robił tego rodzaju rzeczy, to bym prawdopodobnie był piękny i gładki i opływał w dostatki, a jednak bynajmniej tak nie jest. Więc można powiedzieć, że jak to moi wrogowie, nie wiem, Ziemkiewicz chyba kiedyś powiedział, że Hartman sobie wisi na pluszowym krzyżu. Tak, wiszę na pluszowym krzyżu, ale zdecydowanie łatwiej jest w ogóle nie wisieć na krzyżu, nawet na pluszowym. To nie jest tak, że jak odwaga jest już tańsza, to nic nie kosztuje. Trochę kosztuje. Ci, którzy płacą mało, też płacą. W takich czasach żyjemy, że się płaci mało. To ja płacę mało, ale coś tam płacę, więc jest jednak różnica między oportunistą albo karierowiczem tym bardziej, albo takim człowiekiem, który w ogóle nic i w ogóle nie chce nic o tym mówić, jak większość polskich Żydów prawdopodobnie w ogóle pary z gęby nie puszcza, albo w ogóle nie wiedzą i nie chcą wiedzieć, że mają żydowskie pochodzenie, a kimś, kto tą małą cenę płaci, więc mój bilans jest taki, nic mu się nie stało, wielkich zasług nie ma, ale trudno go by było nazwać oportunistą biznesu na tym, że tak powiem, trąbi na prawo i lewo, że jest Żydem i opowiada o sprawach polsko-żydowskich, jednak nie zrobił. I można mnie nie lubić, ale tego mi odmówić nie można, że sobie kariery na tym nie zrobiłem, a raczej sobie utrudniłem wiele spraw w życiu przez to, że poszedłem tą drogą. A poszedłem, bo musiałem, bo po prostu jak ktoś przy mnie mówi jakieś paskudne rzeczy, to ja reaguję, tego się nauczyłem od ojca i to czuję, jak czuję, jestem winien swoim przodkom.
I na tym to moje bycie Żydem polega. Nie ma tu miejsca, jak widać, na jakieś synagogi, święta, mace, szabaty. Ja to wiem, trochę się z tym stykam, ale to nie jest moja, ja nie jestem religijny, więc to nie ja. Owszem, jeżdżę do Izraela czasami, tam jeździłem i mam jakieś, ale to też, ja nie jestem blisko powiązany z Izraelem. Jestem bardzo polską postacią, jestem do szpiku kości Polakiem i to bycie Żydem po prostu, to jest taki wariant polski, wariant inteligencki, wariant taki emancypacyjno-asymilacyjny. Jeden z wielu wariantów bycia Żydem. No mam nadzieję, że sugestywnie opowiedziałem o tym, na czym to polega i dziękuję za możliwość, że mogłem tak to opowiedzieć szczerze i dosyć rozwlekle. Bo jak rozumiem, Pan opisuje tą rzeczywistość jako rzeczywistość, która jest rzeczywistością dyskursów, które tak naprawdę zakrywają prawdę, tak? Po prostu. Tak, no to znaczy to, co wszystko dobre. dobre. Na poziomie tych dyskursów i one w ogóle do prawdy się nie odnoszą. Wszystko się załamało. No wszystko to, co wierzyliśmy, że się uda zrobić na poziomie jakiejś edukacji, kultywowania pamięci, prawdomówności świadków i prawdomówności odpowiedzialnych polityków, odpowiedzialnych przedstawicieli inteligencji, nauk humanistycznych, historyków itd. No to się po prostu nie zrealizowało, to się nie spełniło. Czy książka Grossa była szansą na coś takiego w Pana zdaniu? Ja się bardzo dziwiłem Grossowi, że napisał akurat o Jedwabnym, gdzie tam jacyś Niemcy się tam przewijali, to wiadomo było, że zaraz będzie awantura, że to Niemcy kazali tę stodołę podpalić. Przecież tam było inne miejscowości, gdzie się Niemcy nie pojawiali, więc to Gross, chyba on sam to przyznał, że to może nie był najlepszy wybór, że to Jedwabne stało się tym symbolem. No nie, no wiadomo, że ktokolwiek napisze coś o udziale, w jakimkolwiek aspekcie udziale Polaków w prześladowaniach Żydów, czy współpracy z Niemcami, no to będzie z tego wielka awantura. Nie ma żadnych szans, żeby poza tą wąską elitą, taką wrażliwą na Żydów, jeszcze raz podkreślam, że bardzo te osoby szanuję, przyjaciół Żydów, żeby Polacy w jakimś masowym zakresie, nie wiem, uświadomili sobie, że co się tam naprawdę działo i o ile ważniejsze dla obrony polskiego dobrego imienia Polaków jest to, żeby poszło w świat, że Polacy wiedzą, że bardzo wielu Żydów w czasie wojny zabili, niż żeby poszło w świat, że nie chcą przyjmować do wiadomości niczego, dosłownie niczego, co stawiałoby ich w złym świetle. No to, co Polacy na poziomie państwowym, i to nie tylko rządy PiS-u, wyrabiają w tej sprawie, no to po prostu godzi w polską rację stanu. No nie trzeba być specjalnie doświadczonym życiowo i politycznie, żeby wiedzieć, że świat czeka na coś zupełnie innego. I że świat wtedy doceni polskich sprawiedliwych, kiedy Polacy będą umieli powiedzieć, że atmosfera wokół Żydów w społeczeństwie polskim była bardzo zła i bardzo wiele krzywd spotkało Żydów ze strony Polaków i że tym bardziej zasługują na cześć ci, którzy mimo wszystko Żydów bezinteresownie ratowali, a były tych ludzi tysiące. No jeżeli tam jest 6,5 tysiąca tych drzewek, no można założyć, że no wiadomo, że Żydzi, którzy pomagali bezinteresownie Polakom, robili wszystko, żeby potem nikt o tym nie wiedział, bo to było niebezpieczne w antysemityckim środowisku, więc na pewno tych sprawiedliwych było więcej, a ci nagrodzeni mieli współpracowników, więc to na pewno są dziesiątki tysięcy ludzi co najmniej, którzy robili to bezinteresownie. Były też setki tysięcy ludzi, którzy robili to dla uczciwego na ogół zarobku. Byli też tacy, którzy robili dla nieuczciwego. Byli wreszcie i tacy, którzy pomagali, a potem jak się kończyły pieniądze, to tych Żydów wydawali bądź zabijali. Wszystkie możliwe warianty. Nie ma żadnych przeszkód logicznych, żeby Polacy się o tym przyjęli, te wszystkie fakty, przynajmniej na takim ogólnym poziomie do wiadomości, bo to w żaden sposób też
poniży narodu, nie pogorszy jego wizerunku, wręcz przeciwnie. No, każda otwartość na prawdę oznacza, że naród jakby na wyższy poziom moralny się wzniósł, ale nie ma żadnych szans, żeby te proste rzeczy, o których mówię, o tej zależności między prestiżem Polski a gotowością przyjęcia faktów do wiadomości, żeby te proste rzeczy, te proste treści stały się powszechnie zrozumiałe. To jest absolutnie niesamowite, jak ludzie w swojej masie są nieodporni na bzdurę, a jednocześnie bardzo odporni na, wydawałoby się ludziom inteligentnym, wydawałoby się bardzo proste prawdy. To jest szalenie frustrujące. Dlatego ja się na przykład zupełnie nie nadaję do polityki. Byłem taki niemądry, że próbowałem swoich sił w polityce. Nie rozumiałem, że jestem niewybieralny i że no, po prostu się nie nadaje do tej pracy. I właśnie w pracy polityka najbardziej frustrujące jest to, że nigdy, przenigdy nie może mówić prawdy tak wprost, jak jest, bo to oznacza, że nikt na niego nie będzie głosował. Posłaniec złych wieści zostanie ukarany, no, choćby tak, że po prostu przy jego nazwisku nie zostanie postawiony krzyżyk. Nie da się być politykiem, mówiąc prawdę, jak jest, chyba że jest się już na odchodnym, nie będzie się startować w następnych wyborach, to sobie można pozwolić na bycie mężem stanu, albo jest się dyktatorem i wiadomo, że tą władzę się jeszcze utrzyma, to wtedy sobie można być mężem stanu. Natomiast taki normalny, techniczny polityk no może tylko reprodukować dyskurs, niezależnie od tego, co sobie tak naprawdę myśli. Ja znam polityków, no bo ja też osobiście znam wielu polityków, bo się też o to środowisko też otarłem i zostałem z niego wypluty, więc wiem, że oni często myślą coś zupełnie innego niż mówią, no ale no, nie widzą możliwości, żeby mówić to, co naprawdę myślą i rzeczywiście no, to by ich postawiło w bardzo trudnym położeniu. No okropnie trudno jest działać publicznie, więc cieszę się, że się wycofałem do najprostszej formy działania publicznego, czyli stukania na komputerze, no bo to no nic, publikuje się, ktoś to skomentuje albo nie, potem pisze się następny tekst. Tutaj nie ma co się złego wydarzyć. To co najwyżej jakaś redakcja ci podziękuje za współpracę, ale jestem niesamowicie szczęśliwy, że trafiłem na redakcję Polityki, że tam pracuję, piszę dla Polityki, bo to jest wspaniałe środowisko. No i też mój ojciec i ja jeszcze od zawsze jakby tą Politykę czytaliśmy, no, ale to trzeba mieć szczęście w życiu, żeby czasem trafić gdzieś, gdzie cię chcą. Więc tak jest w przypadku redakcji Polityki, która też zresztą zawsze miała tych swoich Żydów wewnętrznych i ma bardzo taki specyficzny stosunek do spraw żydowskich właśnie przez to. Absolutnie nie chce być jakaś tam sionistyczna, absolutnie nie o to chodzi, ale ma zawsze tę wrażliwość, bo to był Marian Turski, który już no, nie żyje od roku. To był Daniel Passent, który też już od kilku lat nie żyje, ale to jest też Andrzej Krzemiński, to jest jeszcze paru, było tam, prawda, zawsze byli ci jacyś ważni intelektualiści żydowscy tam na pokładzie tego tygodnika. I proszę zauważyć, że nikt nie śmie mówić o polityce. Nawet te najbardziej brudne, takie brukowce prawicowe nie śmią mówić o polityce, że to jest jakiś żydowski szmatławiec, albo że to w ogóle jest jakaś komunistyczna szmata i tak dalej. Wszyscy szanują tę niezwykle wyważoną, umiarkowaną gazetę i w tej gazecie zawsze i za PRL-u, i później, i teraz było to takie właśnie małe miejsce dla wrażliwości żydowskiej i ja jestem bardzo to wdzięczny. Kto wie, może ja się znalazłem w polityce arebur trochę z powodu pochodzenia, może mnie tam Passent zarekomendował właśnie ja tego nie wiem, bo mi tego nikt nie powiedział, ale nie wykluczam, że tutaj zagrała w odwrotny sposób właśnie ten mechanizm, który zwykle cię wyklucza, to w tym wypadku mnie akurat wkluczył, więc tym bardziej jestem za to wdzięczny, ale nigdy się tego nie dowiem. Żyd się nigdy nie dowie. Jeśli mu wprost ktoś nie powie, ty Żydzie paskudny, to on się nie dowie, czy niepowodzenia, które go spotykają, złe słowa mają taki podtekst antysemicki, czy nie. Nie można tego zmierzyć.
No więc raczej nikogo nie chcemy oskarżać. Póki nam ktoś w twarz nie powie, to nie zetkniemy się face to face z antysemityzmem, to raczej interpretujemy swoje niepowodzenia jakby w inny sposób. Więc prawie każdy z nas z antysemityzmem najczęściej się spotyka anonimowo w tym internecie, tylko że to jest tak nieprawdopodobna ilość tego, to jest taka masa i tak kompletnie pozbawiona przeciwwagi. To nie jest tak, że jak ja coś napiszę i jest 100 hejterskich komentarzy antysemickich pod jakimś wpisie na X-ie czy jakimś artykule, że jest 100, to do tych 100 będzie 15 wyrazów oburzenia na antysemityzm. Będzie 0 albo 1, ale raczej 0. I to jest zupełnie niesamowite, bo ogromna większość antysemitów poprzestaje na tym, że antysemityzm wokół siebie tak po prostu i zwyczajnie akceptują. I są letni we wszystkim i w antysemityzmie też są letni. No jeżeli 1 milion ludzi głosuje na Brauna, czy tam ponad 1 milion, to jest dużo. Ale pomyślmy o wielu milionach ludzi, którym to nie przeszkadza. No po prostu w krajobrazie politycznym jest taka osoba, jest taki polityk. Nie czują, że to jest coś haniebnego, żeby głosować na Brauna. No, takich ludzi, którzy w ten sposób myślą, jest wielokrotnie więcej, czy jakiegoś tam Bąkiewicza, czy innych. I to jest przerażające, że nie, że oni mają zwolenników bezpośrednich, tylko że są tolerowani, traktowani, normalizowani, traktowani jako zupełnie normalni gracze w przestrzeni publicznej przez miliony ludzi. Jest z całą pewnością taki Braun albo właśnie taki Bąkiewicz mają zwolenników, aktywnych zwolenników, takich właśnie intelektualnie ich popierających o wiele, wiele więcej niż ja. Pewnie, no oczywiście to jest też ta różnica rozpoznawalności obecnie, no ale powiedzmy, jak ja z Braunem miałem podobną rozpoznawalność przed gaśnicą, no to można było to mierzyć. Jego pewnie ze 3 miliony ludzi znało, mnie też pewnie ze 3 miliony ludzi jakoś tam rozpoznaje. To on ma już na wejściu wielokrotnie więcej ze swoim agresywnym, nazistowskim antysemityzmem, ma o wiele więcej zwolenników. To jest po prostu, to jest niesamowite, z jakim strasznie wielkim koniem my się kopiemy. I to jest po prostu taka dysproporcja sił, że to aż ręce opadają. No więc człowiek się zamyka w takiej bańce, ma swoich tam tych czytelników, zwolenników, do iluś tam ludzi dociera wokół tego jest taka jakaś hejterska otoczka, mniej czy bardziej intensywna i gruba i tak sobie funkcjonuje. Natomiast w skali ogólnospołecznej to w ogóle jest kompletnie bez szans. To jest żadne oddziaływanie. Gdybym został antysemickim hejterem z żydowskim pochodzeniem, tak jak, nie wiem, no są jacyś ludzie, którzy mają nazwiska żydowskie i są takimi właśnie agresywnymi antysemitami. Nie chcę wymieniać tych, kto się orientuje w prawicy, no to dobrze wie. Są agresywnymi, wulgarnymi antysemitami, ale no po prostu nazwisko jest jakie jest. Nie może nie mieć żydowskiego pochodzenia. Się nie da z niektórymi nazwiskami. I taka osoba to dopiero ma posłuch. Ja został takim porządnym antysemitą, to po prostu bym nie wiedział, w którym basenie mam się dzisiaj wykąpać, prawda? To są niesamowite, to się zwalają na ciebie pieniądze, zaproszenia, zaszczyty. Po prostu opływasz w propozycje i dostatki. To jest o tak, w jednej chwili. I zawsze miałem tę świadomość, że ja mogę w jednej chwili zostać pupilkiem. Jedno słowo, mogłem pociągnąć temat, zostać tym dobrym Żydem, jak już raz byłem. Do mnie listy pochwalne antysemici, tacy ze świecznika, taki profesor Bender był taki dawny intelektualista antysemicki. On do mnie listy pochwalne pisał, bo myślał, że ja jestem dobrym Żydem, takim właśnie, który mówi o tym, że jak to Żydzi są niewdzięczni, krytykując Polaków za antysemityzm. Więc ja miałem otwartą taką ścieżkę kariery. No, nie powiem, żeby to była silna pokusa, bo nie brałem tego pod uwagę,
Ale faktem jest, że taką możliwość miałem i z niej zrezygnowałem. I ze wstrętem patrzę na tych kolegów po etnosie, że się tak wyrażę, Żydów z pochodzenia, którzy tą ścieżką oportunizmu dobrego Żyda poszli. Jakimś cudem wszyscy świetnie żyją z tego. To jest bardzo dochodowy właśnie interes, bycie dobrym Żydem, ale jest to jednak obrzydliwe. To jest zdradzieckie i obrzydliwe i jeśli ktoś z tych ludzi mnie teraz ogląda, nie wykluczam, no to będzie wiedział, o kim mówię. Czyli w zasadzie pana, bo to pana życie jest taką trochę walką o autentyczność jakby, tak? Jak rozumiem. Tak bym powiedział, tak. Znaczy, to nie jest nigdy, ta walka jest zawsze przegrana, bo jak ktoś chce być bardzo autentyczny, to się robi ostatecznie kabotynem. Ja jestem świadomy swoich wad, bardzo świadomy swojego wizerunku. Raczej, w najlepszym wypadku dwuznacznego, ale raczej negatywnego. I ten element takiej właśnie minoderii, kabotyństwa, takiej no, nadmiernie eksponowanej, pozornej autentyczności. Niestety w tym wizerunku jest silnie obecny i na pewno popełniłem wiele błędów, będąc zbyt szczerym, a może zbyt takim właśnie autokreatywnym czy autokreacyjnym w różnych okolicznościach, sytuacjach. I to jest prawda i wiele złych rzeczy, o których się o mnie mówi, jest słusznych, ale o jednym chcę zapewnić, że ja się na błędach uczę. To znaczy teraz, mając 58 lat, jestem nieporównanie bardziej świadomy, dojrzały, też świadomy własnych błędów i wad, niż nawet jeszcze 10 lat temu. Więc przynajmniej tyle mogę powiedzieć, że się idę w dobrym kierunku. Ale faktycznie no dużo takiego jakiegoś właśnie, no tak jak Pan mówi, tej sztucznej autentyczności, która czasem przeradza się w jakąś egzaltację czy kabotyństwo, tego dużo było, to prawda. Ale wie Pan, no, poszukiwacz autentyczności nie znajdzie jej wprawdzie, ale może znaleźć taką równowagę, która określa się mianem uczciwości intelektualnej czy prawdomówności. Ja nie pretenduję do autentyczności, bo nie wiem, nie mam sam jasnego pojęcia o sobie i nie wiem, co będzie autentyczne i w ogóle mam podejrzenia wobec samego kategorii autentyczności, ale już nie chcę chodzić w jakieś filozoficzne dywagacje. Ale wierzę w uczciwą mowę, prawdomówność, rzetelność i no, jakby tym się zalecam. Myślę, że jestem człowiekiem generalnie mówiącym, jak jest, uczciwym intelektualnie. I jak ktoś tak, nawet nie zawsze słusznie mówi, ale w takim właśnie nastroju i nastawieniu uczciwości intelektualnej, krytycyzmu, który jest też samokrytycyzmem, no to nawet jeśli nie wszystko, co mówi, jest słuszne, to uczy innych takiej postawy. I ja wierzę, że jak ludzie mnie słuchają też niechętnie, bo mam bardzo dobrą świadomość tego, że moja audiencja czy widzowie bardzo często są mi niechętni, to nie szkodzi. I wierzę w to, że samym sposobem bycia, mówienia daje przykład tego, na czym polega mowa uczciwa, uczciwość intelektualna. I taką mam też misję. Przestało mi też zależeć, żeby być lubianym a propos kabotyństwa, o ile dawniej mi bardzo zależało, żeby być popularnym, lubianym i potem może i szanowanym, to teraz to wszystko jakoś zupełnie ode mnie odeszło, na tym mi nie zależy, ale nie znaczy to, że jestem cyniczny i na niczym mi nie zależy. Zależy mi, żeby ludzie obcując ze mną, słuchając jakichś moich wypowiedzi, coś z tego dobrego wynosili i tym czymś jest właśnie owa uczciwość intelektualna, czyli taka autentyczność, ale w tym zakresie intelektualnym, nie jakoś takim bardzo głębokim, egzystencjalnym. No, to może tylko jakiś poeta potrafi tak przemówić z głębi duszy w sposób
czystym tonem. Więc ja tego nie potrafię, nie pretenduję do tego, ale wierzę, że na takim poziomie takiej praktyki intelektualnej, czyli takiego zbornego, logicznego mówienia, mogę się zalecać tą właśnie uczciwością czy autentycznością w tym wąskim znaczeniu. Panie Janie, bardzo dziękuję. Czy jeszcze chciałby Pan coś do tej części dodać? Nie, myślę, że już strasznie długo gadałem. Myślę, że jestem bardzo rozgadany, na pewno wystarczy.